Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii analogowej. Dzisiaj będzie film o Aquie. Kilka filmów o Aquie już było, niektóre nawet bardzo ciekawe. Polecam tą małą 15-35, świetny aparacik, ale dzisiaj będzie duża Aqua, czyli duża. To jest pojęcie względne, ponieważ aparat jest bardzo poręczny i mieszczący się do kieszeni, a jest to aparat średnioformatowy, czyli Aqua średnioformatowa, czyli Aqua Isolette. Pierwszy raz, czyli ona została pokazana w roku 1937 i nazywała się J Solette. I to nawet częściowo niektórzy tłumaczą, że było pisane osobno J Solette. Później ta nazwa się ewaluowała, zmieniała i zmieniła się w Isolette, którą znamy i dużo osób ją lubi, ten aparat. W 1937 roku, jak powiedziałem, rozpoczęli produkcję aparatu. Produkowali do roku 1942, później jak całe Niemcy przeszły na gospodarkę wojenną, więc od 1942, od 22 czerwca produkowano wyłącznie aparaty, które można było eksportować, więc wszystkie aparaty, między innymi właśnie Aqua Isolette, została wstrzymana jego produkcja. Czym się wyróżniał aparat? Wyróżniał się bardzo dobrą jakością wykonania. To naprawdę był przyzwoity, solidny aparat. Powiedziałem, aparat średnioformatowy. Aparat średnioformatowy, mieszkowy, rozkładany, bo to się nic nie zmieniło. On praktycznie prawie cały czas tak samo wyglądał. Był stosunkowo niedrogim aparatem. Zrobiono to w ten sposób, że wykorzystano do niego bardzo dużo elementów sztucznych. Okleiny, sztuczna skóra. Mieszek, sztuczna skóra, zawsze był ze sztucznej skóry, co jest jego, podkreślają w tej chwili, chyba największą wadą. Następnie w pierwszej tej zwanej Isolette Original była góra, bo tu widzimy w moim egzemplarzu aluminiową, ale to były czasy przed wojną, w związku z tym aluminium było strasznie drogie, ponieważ całe szło na samoloty. W związku z tym to było wykonane z tworzywa sztucznego. Dlatego łatwo je rozpoznać, bo są czarne. Patrzymy, czarna, to wiadomo, że to jest przedwojenny egzemplarz. Drugą rzeczą powiedziałem, średnioformatowy, formatu 6x6 cm, ale te pierwsze potrafiły robić zdjęcia 4,5 na 6 cm, jako jedyne praktycznie. Później już po wojnie, jak wznowili produkcję, bo w 1947 roku wznowili produkcję, to już nie miała możliwości robienia 4,5 na 6, wyłącznie 6 na 6. Mi osobiście to nie przeszkadza. Lubię format 6 na 6 cm w aparatach średnioformatowych, bo podoba mi się kwadratowy kadr, a do tego jeszcze więcej zdjęć wychodzi z negatywu. W związku z tym 6 na 6 to było rozsądne, że zostawili 6 na 6 cm i tylko takie bez możliwości zmiany. Natomiast po wojnie aluminium, bo było że leżało na łąkach, na polach, w miastach, w związku z tym aluminium było tanie, a plastyk był droższy, w związku z tym tworzywo sztuczne. Obudowy zostały już wtedy robione z aluminium i aluminiowe są. Ta wersja powojenna produkowana od 1947 mniej więcej do roku 1950 określana jest jako 4,5. Dlaczego? Nie wiem. Była produkowana z najtańszym obiektywem, bo nie powiedziałem, ta wersja przedwojenna mogła mieć 4 obiektywy. 4 obiektywy, czyli standardowo to, co Aqua robiła, czyli Apotar i Agnar 3-soczewkowe, mogła mieć Solinara 4-soczewkowego najlepszego, zawsze to było 85 mm ze światłem 4,5, ale mogła mieć też i Gestara, też 85 mm ze światłem 6,3. Widziałem takie na zdjęciach. Którą wersję wybrać, to może na koniec powiem. W 1947 rozpoczęli produkcję z jednym praktycznie obiektywem, czyli Agnarem, tym najtańszym i z dosyć prostą migawką. Później w roku 1950 zmienili lekko konstrukcję, no i zmienili nazwę na Isolette 5, V5. Bo to niektórzy mówią, że to jest V, a niektórzy mówią, że to jest 5. Chyba jednak to jest 5, która też była sprzedawana tylko z tym tanim, czyli Agnarem, z migawką Vario, która miała 3 czasy, 25, 50 i 200. W 50 roku
w 50 roku wprowadzono też model Isolette 2. Miał być to lepszy model. To jest właśnie Isolette 2. Łatwo ją rozpoznać po zaokrąglonej górze. Isolette 5 czy Isolette 1, jej następca z 51 roku, miała bardziej kwadratową górę. Także w 51 roku wycofali tą Isolette 5, wprowadzili Isolette 1 i wtedy można było już wejść do sklepu i kupić sobie Isolette 1 i Isolette 2. Isolette 1 był ten prostszy aparat z tańszą, prostszą migawką i z najprostszym obiektywem Agnar. Natomiast Isolette 2, no to już można było sobie poszaleć. Można było mieć z powrotem 3 obiektywy, Agnar, Apotar i najlepszy z tego, czyli 4-soczewkowy Solinar. I można było mieć już różne migawki. Od pierwszej Pronto, później Prontor, taką jak ja mam w swoim aparacie, czyli 1/25, 1/50, 1/100, 1/200 część sekundy, ale można też było mieć Prontor S z czasami od 1 sekundy do 1/300 części sekundy. To między 200 a 300 nie ma dużej różnicy. Ale w aparatach, ja uważam, w takich aparatach ta najszybsza prędkość przeważnie, przynajmniej po czasie, nie jest taka, jak powinien być. W związku z tym ja wierzę, że mój aparat na 1/100 robi mniej więcej 1/100, ale na 1/200, w związku z tym, że to jest ta najszybsza, to tak mu za bardzo nie wierzę i ja osobiście używałem go przede wszystkim na 1/100. Bo ta 1/200 może być 1/150. I będę miał wtedy zdjęcia lekko niedoświetlone. Prześwietlone. Natomiast jeśli moja migawka miałaby 1/300, to wtedy ten przedostatnim czas to będzie 1/200? Chyba. W związku z tym będzie lepiej do używania, jeśli szukasz, to Prontor S migawkę, a nie Prontor. Pronto, czy tak jak tu jest Pronto, czy Prontor, tylko Prontor S. Prontor S to są z różnymi tylkami SV coś tam jeszcze, to już nie ma większego znaczenia, to jest kwestia samowyzwalacza i mocowania wężyka spustowego, który jest tutaj w tych wersjach na obiektywie, a w niektórych jest w korpusie jakoś mocowany. W związku z tym nie ma znaczenia. Znaczenie jest bardziej obiektyw, no i migawka też jak najbardziej. Powiedziałem, w 51 wprowadzono Isolette 3 i w sumie do 57 roku nic się nie zmieniło. Były możliwość kupienia, wejścia do sklepu Isolette 1 najtańsze, proszę, Isolette 2 i Isolette 3. Powiedziałem Isolette 3. Isolette 3 wprowadzili. Isolette, która miała wbudowany dalmierz. Była taka sama jak 2, tylko tyle, że miała wbudowany dalmierz. To znaczy, ten dalmierz nie był sprzężony z obiektywem, bo ustawiło się ostrość na dalmierzu, następnie trzeba było popatrzeć i przenieść na obiektyw. Zupełnie dobrze, mogę sobie założyć taki zewnętrzny dalmierz nie w tą stronę, tylko w tą, do mojej Isolette 2 i mam funkcjonalność jak Isolette 3 i ładny kształt, ale mniej poręczny do kieszeni. On już się tak zaczepia. W związku z tym ja praktycznie mówiąc zrobiłem bez. Zaletą Isolette 3 było to, że bardzo często, albo przede wszystkim, można ją spotkać z lepszymi migawkami i można ją spotkać z lepszymi obiektywami, czyli z Solinarem, który wszyscy mówią, że jest ostrzejszy. To jest typu Tessar, bo tu są 3-soczewkowe, ten Agnat i Apotar są 3-soczewkowe. Bardzo porządne obiektywy. Ale tam można mieć 4-soczewkowego Solinara, co więcej nawet, nie tylko ze światłem 4,5, ale też w tym mocowaniu zdarzały się na koniec Solinary ze światłem 3,5. Nie słyszałem, czy one są lepsze, na pewno są jaśniejsze. No ale inna zaleta tego Isolette 3 była taka, że do niej zaczęto wkładać też migawki Compur Rapid z czasami od 1 sekundy do 1/500 części sekundy. 1/500 część sekundy czasami jest przydatna, zwłaszcza jak masz jasny obiektyw. Także to jest warta rzecz. Jeszcze warto wspomnieć, że w 1957 roku powstała Isolette L od Light Matter, czyli pomiar światła. Miała pomiar światła wbudowany i jako jedyny z tej całej serii obiektyw, który był opisany jako Color Apotar. Czyli
jakby była przeznaczona do fotografii kolorowej. Ja oglądałem zdjęcia z tych wszystkich aparatów kolorowe i powiem tak, że moim zdaniem to był tylko chwyt marketingowy, żeby go, wow, kolor, a ja chcę robić zdjęcia kolorowe. Z tego też wychodzą bardzo ładne kolorowe zdjęcia, ale to może coś powiem o swoim aparacie. Ja robiłem Isolette 2. Nie, to jeszcze historię dokończymy. Oczywiście był też jeszcze wyższy model, nazywał się Super Isolette, produkowany go od 1954 roku i miał dalmierz sprzężony z obiektywem. Jak ustawialiśmy, tak jak w prawdziwym dalmierzu, tu ustawiam ostrość i od razu mogę robić zdjęcie. Zastąpiony został później w 60 roku przez Automatic 66, który miał te same funkcje, ale do tego jeszcze potrafił robić w półautomacie zdjęcia. Warto wspomnieć o tym, że wersja Aquy Isolette w Stanach sprzedawana była przez firmę Ansco, nazywała się Speedex. Przy czym spotkałem się z informacją, że ona była tam sprzedawana, ale też, że niektóre egzemplarze nawet w całości były produkowane w Stanach Zjednoczonych. Tej wiadomości nie sprawdziłem, natomiast byłoby to ciekawe, akwy produkowane w Stanach Zjednoczonych, ale nie spotkałem się. Isolette L, ta ze światłomierzem i kolorowym obiektywem, znaczy obiektywem do koloru, miała jeszcze jedną ciekawą rzecz, mogła robić zdjęcia panoramiczne. To znaczy można było robić zdjęcia 6x6, a można było robić 3x6 cm. W związku z tym mieliśmy takie pionowe, oczywiście zawsze można odwrócić, poziome panoramy średnioformatowe. Fajne, fajne. Co do samego aparatu? Aparat jest prosty. Mamy dwa guziki na wierzchu, przyciski, naciskamy, starając się nie pozwolić, żeby mu wyskoczyła ten miech ostro, ponieważ spotkałem się z informacją, że w momencie, kiedy on wyskakuje, to pociąga film i ten negatyw może być troszkę nieostry z powodu złego ułożenia się w środku. W związku z tym, tak jak jeden z użytkowników Isolette mówił, on najpierw otwiera aparat, a później dopiero przewija film. Przewijanie filmu jest standardowe, mamy okienko czerwone, ustawiamy, robimy zdjęcie. Naciągamy. Aparat ma blokadę przed podwójnym naświetleniem, to znaczy jak zrobiłem zdjęcie, to już nie zrobię drugi raz. Ma informację, to jest taka mała dziureczka, w tym miejscu jest małe okienko, gdzie możemy zobaczyć, czy zdjęcie jest, jak jest czerwone, to znaczy, że już było zrobione, a białe to nie jest jeszcze nie zrobione. To jest przydatna informacja. Ręcznie musimy naciągnąć migawkę i zrobić zdjęcie. I drugi raz zdjęcia już nie zrobimy, bo się nie da. Nie da się. Aparat, przysłony, on ma 10 listków przysłony, w związku z tym jakbyśmy go nie przymykali, zawsze jest okrągły. To jest śliczne, przez co, może spójrzmy na to zdjęcie murku. To jest dosyć, bo ja nie używałem najmniejszych jego przysłon, zwłaszcza, że on ma tylko jedną 200, ja robiłem na 1/100, więc to jest prawdopodobnie przysłona 8 na tym zdjęciu. Ostrość ustawiona jest tutaj z przodu na murek, ale te nieostrości są takie ładne, przyjemne do oglądania. Przysłony od 4,5 do 22. Mówiłem. Funkcję, którą ten aparat jeszcze ma i czas B. Funkcja, którą ten aparat ma, to ma taki przełącznik T. Tu. To jest, jak nie używasz wężyka spustowego, to możesz sobie przestawić czas na B, przewinąć film, naciągnąć migawkę, przełączyć to na T i jeśli nacisnę spust, to migawka nie spadła i teraz cały czas jest otwarty. Można się przy okazji przyjrzeć, jak wyglądają listki przysłony w środku. Nie, to w filmie nie będzie widać, ale widać, jakie ładne są, jakie ładne. Okrąglutkie, prawie okrąglutkie. I on będzie robił, dopóki ja go nie zwolnię. Funkcja, niektórzy mówią, że bardzo przydatna, niektórzy mówią, że do niczego nie jest specjalnie przeznaczona. Jeśli przestawię to na jakąś, na przykład na 1/100 i włączę, to się nic nie wydarzy. Po prostu przewinę do następnej klatki, naciągnę film i zrobię zdjęcie. Nie ma żadnego przytrzymania. Ale ja odkryłem,
nie wiem, całkiem przypadkowo i nie wiem, czy to jest powtarzane w wszystkich egzemplarzach, że jeśli mam przełączone na T i przewinę film, naciągnę migawkę i zrobię zdjęcie, to mogę znowu naciągnąć migawkę i zrobić zdjęcie. I znowu naciągnąć migawkę, zrobić zdjęcie. I znowu naciągnąć migawkę i zrobić zdjęcie. Mogę mieć wielokrotną ekspozycję. Przynajmniej dopóki nie odepnę tego, ale wtedy jakby spust odskakuje i już nie zrobię wielokrotnej ekspozycji. Oczywiście to jest tak, że tu mamy osobno wyzwalanie, jakby wężykiem możemy palcem wyzwolić, więc jest tak, że ja naciągnę, zrobię zdjęcie, mogę naciągnąć migawkę i jeśli tu uda mi się nacisnąć palcem w tamten, uda mi się, to mogę zrobić zdjęcie, ale mój sposób z zablokowanym T na podwójną ekspozycję jest zdecydowanie lepszy. Same aparaty cieszą się bardzo dobrą opinią, jeśli chodzi o optykę. To zresztą widać. Jeśli spojrzymy weźmy na przykład na to zdjęcie o cerkwi. Widać, że optyka to jest tylko trzysorzewkowy, najtańszy, najprostszy z nich Agnar. Jakby to był Solinar, to myślę, że byłby lepszy. Znaczy, czytałem opinię człowieka, który robił i takim obiektywem, mówi, różnica minimalna jest, ale jak masz dobrego Agnara, to też będziesz miał dobre zdjęcia. Nie ma problemu. Pod światło tu jest podobno pojedyncze powłoki przeciwodblaskowe, ale pod światło spójrzmy, tu mamy gdzieś zdjęcie, to zdjęcie pod światło. Widać rozjaśnienie, spadek kontrastu zdecydowany, natomiast to słońce to było tak praktycznie za kadrem i jak na to jest zdjęcie, którego ja nie ruszałem. Gdybym pobawił się krzywymi, czyli na komputerze, czy w ciemni dałbym mu twardszy papier, albo ostrzejsze, czyli krótsze, mocniejsze naświetlanie i krótsze wywoływanie, czyli zwiększył kontrast, to byłoby bardzo dobre zdjęcie. To nie ma tego, że to jest słaby obiektyw pod światło. Przyzwoity obiektyw. Widziałem lepsze, ale to jest przyzwoity obiektyw pod światło. Natomiast jak zaczyna się czytać recenzję, to ludzie mówią o tym, że w związku z tym, że aparat był ekonomiczny, nie ma skóry i mieszek nie jest skórzany, jak w niektórych lepszych aparatach, które po latach używania cały czas te mieszki są szczelne. W nich to jest, jak spojrzymy, on się błyszczy, ten mieszek. Widać, że się błyszczy. To znaczy, że jest oryginalny, pierwszy i większość mówi, że nie, one już są do wyrzucenia. Fakt, że jak ja go kupiłem kilka lat temu, nie pamiętam, jakiś czas temu, pierwszą rzeczą zrobiłem, czyli natłuściłem go takim mleczkiem do rękawiczek, dobrze, i on wciągał to cały czas. Natłuściłem, on i suchy jest. I długo. Zresztą w tej chwili słychać, że już słyszę go, jak się otwiera i zamyka, nie powinienem, w związku z tym już wymaga znowu natłuszczenia. I jak się go natłuści, to on wtedy nie popęka na kantach. I ten jest szczelny, ale w większości mówią, jak kupisz, licz się z tym, że mieszek jest do wymiany. Drugą rzeczą, która w tym aparatach się psuje, to jest ustawienie ostrości. Tu chodzi w tym z lekkim oporem, ale chodzi nie za lekko, ale jest to całkiem przyzwoicie. Przynajmniej wiadomo, że się sam nie przestawi. Natomiast w niektórych egzemplarzach jest tak, że po prostu nie chodzi, że tu smary zostały już stwardniałe do takiego stanu, że to można próbować je rozpuszczać, nie rozbierając, ale najlepiej to je rozebrać, wyczyścić i założyć nowe smary, więc obiekty, raczej aparat bardzo często może wymagać serwisu, żeby go używać. Natomiast sam aparat, on jest mały, lekki, poręczny. Wkładasz go złożonego do kieszeni, wyjmujesz, otwierasz, pyk, przewijasz i już jest gotowy do robienia zdjęć, do robienia dobrych zdjęć. Jakbym miał pokazać taki mały, poręczny aparat, który robi naprawdę dobre zdjęcia, to on robi dobre zdjęcia. Chciałbym mieć kiedyś z Solinara, żeby zobaczyć, czy tamten robi lepsze zdjęcia, ale bo ja szukam małego aparatu średnioformatowego 6x6, bo 6x6 jest ekonomiczne i wygodne i
dzisiaj to jest mój najlepszy aparat w tym wyborze, bo przejrzałem inne aparaty i to jest naprawdę bardzo dobry. Może już nie jest aż tak tani, chociaż z tym tanim obiektywem można go kupić jeszcze za 150, 100, do 200 zł spokojnie można w tej chwili kupić i będzie to bardzo dobry zakup. Także uważam, że to jest, pokaż się jeszcze raz buzię, to jest naprawdę bardzo udany, fajny, średnioformatowy aparat poręczny, lekki i nie bardzo drogi, którym można sobie porobić śmiało dobre zdjęcia i którego, no, ten mieszek, no, można go łatać, klejąc farbą, malując, ale często, znaczy trzeba się liczyć z tym, że jeśli to jest taki błyszczący jak ten, to będzie wymagał wymiany. Nie wiem, jakie są koszty wymiany mieszków, natomiast no, może okazać się, że koszt serwisu jest wyższy od aparatu, ale za to aparat już po takim serwisie będziesz miał na wiele lat, będziesz z niego naprawdę zadowolony. Także ja osobiście polecam Aqua i Solette. Niedrogi, bardzo dobry, średni format. Dziękuję Ci za uwagę, zapraszam do oglądania innych filmów, zapraszam do przyłączenia się do patronów kanału albo do wsparcia kanału, bo dzięki Wam mogę sobie kupić taki aparat. Ja i tak za chwilę tego nie sprzedam. Chciałem powiedzieć, że tego nie sprzedam, ten zostaje, ponieważ jak na dzień dzisiejszy jest najlepszym 6x6 małym poręcznym aparacie, jaki mam. Także jeszcze raz dziękuję Ci za uwagę, zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć całkiem ciekawych i do zobaczenia. Cześć!